Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Ostatnio przeglądałem sobie ogłoszenia motocykli i samochodów i przypomniało mi się, jak ostatnim razem coś kupowałem. Dużo telefonów, wiele rozmów, mnóstwo tłumaczenia ze strony sprzedających, jak również masa niejasności, których nijak nie dało się wyjaśnić bez rozmowy w cztery oczy. I tak sobie pomyślałem, coś tam już na kanale mamy, jeżeli chodzi o zakup motocykla, na co zwrócić uwagę, ale w sumie nie ma typowego odcinka stricte na ten temat. Tak więc jeżeli jesteś przed kupnem swojego motocykla czy samochodu, a może nabyłeś już pierwszą maszynę i zamierzasz ją za jakiś czas zmienić, to zapraszam Cię na pierwszą część serii o najlepszych trikach handlarzy motocyklami i samochodami. Zapraszam na film. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. W tym filmie powiem Wam o kilku trikach lub może sytuacjach, na które możecie trafić podczas próby zakupu samochodu lub motocykla. To co jest ważne to to, że niekoniecznie musi to być zakup od tak zwanego handlarza, czyli osoby, która żyje ze sprzedaży samochodów lub motocykli. Część sytuacji, z którymi się spotkacie, mogą się wydarzyć również jeżeli kupujecie coś od osoby prywatnej i ma ona coś do ukrycia. Pierwszy na liście i chyba najbardziej denerwujący to mylący opis pojazdu. Zastanawiacie się, o czym mówię? Śpieszę z wytłumaczeniem. Kiedy przeglądacie setki, a nawet tysiące ogłoszeń na portalach ogłoszeniowych, to z nich wybieracie te kilkadziesiąt, a z nich wybieracie jeszcze te kilka, które najbardziej przykuły Waszą uwagę. Po wielu godzinach albo dniach, a nawet tygodniach poszukiwań, kiedy już te kilka konkretnych sztuk macie upatrzone, opisy znacie na pamięć, wyposażenie spełnia Wasze kryteria, to łapiecie za telefon i dzwonicie, aby dowiedzieć się więcej szczegółów. No i tu pojawia się pierwszy problem, bo osoba, która odbiera, albo Wam w ogóle nie mówi o tym, że w ogłoszeniu coś nie gra, i o zgrozo dowiadujecie się dopiero jak przyjeżdżacie na miejsce, albo się pokrętnie tłumaczy, że się pomyliła i tak naprawdę to ten motocykl nie ma ABS-u, albo to auto nie ma kamery cofania i multifunkcyjnej kierownicy. Pada hasło: najmocniej pana przepraszam, to był błąd, to pomyłka. No i co, wy już jesteście napaleni, bo po długim czasie poszukiwań dzwonicie do tego rodzynka. Jeden z punktów, który był waszym must have, niestety nie pasuje. Odpada. To się nazywa wabik. Bardzo często sprzedający celowo umieszcza w ogłoszeniu mylne informacje o wyposażeniu pojazdu, jego przebiegu czy innych ważnych danych. Robi to po to, aby ogłoszenie przypasowało jak największej grupie odbiorców i jak najwięcej osób zadzwoniło. Jest mnóstwo osób, które jak zadzwonią i dowiedzą się, że jednak nie ma Bixenonu, ale auto jest w super stanie, to i tak pojadą obejrzeć, bo sobie pomyślą: no dobra, miał być ten Xenon, nie ma go, to trudno, ale przynajmniej auto jest w super stanie. A gdyby nie było tego zapisanego w ogłoszeniu, to nawet to ogłoszenie nie pojawiłoby się w wynikach wyszukiwania, bo nie spełniłoby kryterium. Preceder często stosowany nie tylko u tzw. handlarzy, ale również u osób prywatnych czy salonów sprzedających używane auta. Drugim punktem na liście jest oględziny po zmroku. Ile to razy zdarzyło mi się, że dzwonię do sprzedającego i po kilkunastu minutach rozmowy, kiedy dochodzi do kwestii oględzin, słyszałem: wie pan co, ja pracuję do 18 lub 19, więc śmiało potem można podjechać, ja na podjeździe mam lampę, więc jest jasno. A jak chce pan w dzień oglądać, no to musimy się umówić na jakiś późniejszy termin, no nie wiem, może weekend, a może za 3 weekendy i tak dalej. Co ma na celu takie działanie? Ano ma na celu dwie rzeczy. Pierwsza to to, że po zmroku dużo ciężej będzie wyłapać nam jakieś nieprawidłowości w lakierze czy spasowaniu. Prawda jest taka, że to co widać w świetle nawet dobrej latarni ma się nijak do tego, co widać na aucie w świetle dziennym. Nie wspominając już o tym, że otwieramy maskę albo patrzymy na jakieś zakamarki auta czy to motocykla i musimy posługiwać się latarką, która z oczywistych powodów nie daje nam takiej widoczności, jak dawałoby słoneczko w ciągu dnia. Kolejna rzecz jest taka, że nawet jak pojazd jest przygotowany dobrze do oględzin, wypolerowany, umyty, pięknie spasowany, to w większości małych miejscowości nie znajdziemy otwartego mechanika czy chociażby stacji kontroli pojazdów
o 4 do 20 czy do 21. Zwykle wtedy słyszę, że nie ma problemu, kupi pan dzisiaj, pojedzie jutro na przegląd czy do mechanika i zobaczy pan, że nic nie wyjdzie, a jak wyjdzie, to na pewno jakaś drobnostka, z którą się dogadamy. O, figa z makiem, bo jak już kupicie, to potem problem jest w waszych rękach, a pieniądze w jego. Tak więc jak ktoś usilnie tłumaczy wam, że przez cały tydzień od poniedziałku do niedzieli nie ma możliwości, aby spotkać się w ciągu dnia, to albo jest wampirem, którego parzy światło słoneczne, albo najzwyczajniej w świecie ma coś do ukrycia. Jeżeli człowiek nie ma nic do ukrycia albo jest po prostu nieświadomym sprzedawcą, ale uczciwym, to nie będzie miał powodu, żeby odmówić wam normalnych oględzin i sprawdzenia motocykla czy auta w dobrym serwisie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Trzecim punktem na naszej liście jest: ja się nie znam. Przyjeżdżacie na oględziny, odpalacie motocykl, a on coś nierówno chodzi, dusi się, krztusi, a na pytanie, co może być tego przyczyną, słyszycie: a wie pan co, ja się nie znam na tych motocyklach, ja tylko sprzedaję, to w sumie motocykl brata, albo mam tyle maszyn, że wszystkie tak chodzą. Z reguły taki tekst usłyszycie u handlarzy, no bo użytkownik takiego pojazdu to chyba nie będzie miał tyle śmiałości, żeby tak powiedzieć. Choć kto wie, są i tacy twardziele. Ale z reguły to handlarze na dźwięk nierównej pracy czy jakiś wad w lakierze mówią wam: panie, ja się na tym nie znam, to auto stoi u mnie tylko w komisie. No nie oszukujmy się, jak ktoś zawodowo handluje autami, to nie ma takiej mocy, żeby się na nich nie znał. W jego interesie jest, aby wiedzieć, co w trawie piszczy, jak to ukryć i ile można utargować, kiedy kupuje pojazd z taką wadą. A jeżeli słyszycie coś takiego od osoby prywatnej, kolesia, który na początku nawija wam makaron na uszy, że on tym motocyklem to świat zjeździł, a potem na pytanie, kiedy łańcuch wymieniał ostatnio, mówi, że niedawno, a łańcuch wisi jak bycze jaja i nie ma go jak już naciągnąć, no to wiecie, że coś jest nie tak. Kolejne 2 punkty są również powiązane z opisem w ogłoszeniu. Punkt 4 to pierwszy właściciel. Wiecie, parafrazując handlarzy, ja się na tym nie znam, ale jak ktoś sprzedaje coś na jakimś portalu ogłoszeniowym i zaznacza, że jest to od pierwszego właściciela, to dla mnie jest informacja jasna, że osoba ta kupiła ten produkt jak był nowy. A nie, że ja jestem pierwszym właścicielem, ale to w województwie pomorskim, bo wcześniej w świętokrzyskim był jeszcze pierwszy właściciel, a jeszcze wcześniej to w mazowieckim. Albo, że jest od pierwszego właściciela, bo przecież kupiłem go od pierwszego właściciela i tak sprzedaję. Jest to również bardzo powszechny zabieg, który ma na celu zwabić nas do ogłoszenia i o ile przesadziłem trochę z tymi województwami, to często ten pierwszy właściciel oznacza pierwszego właściciela, ale w kraju, jeżeli auto jest sprowadzone, lub na przykład pojazd został wykupiony z leasingu z firmy i też jest jego pierwszym właścicielem, bo kupiłem go z jakiegoś leasingu. Tutaj na szczęście możemy już to dość łatwo zweryfikować na etapie rozmowy telefonicznej, czy aby ten nasz pierwszy właściciel sam nabył ten pojazd w salonie, czy może jest po prostu pierwszym właścicielem po pierwszym właścicielu. Niemniej jednak jest to takie samo oszustwo jak błędne podawanie wyposażenia w ogłoszeniu. No i ostatni punkt na liście, równie często spotykany w ogłoszeniach co słowo igła, nie wymaga wkładu finansowego. I teraz pytanie, nie wymaga tego wkładu finansowego dziś, teraz jak go kupię? Czy może nie wymaga wkładu finansowego przez najbliższy czas, ponieważ jest świeżo po wymianie opon, klocków, płynów i czy innych części eksploatacyjnych? Bo często dla osób sprzedających, czy to motocykl, czy samochód, jak nie wymaga wkładu, jest równoznaczne z tym, że jeździ i tyle. No i jedziemy na oględziny, widzimy, że tarcze już tam praktycznie zjechane, opony jeszcze sprzed rządów PiS-u, a wydech atrapa akrapa w środku wypalony niczym piec po mroźnej zimie. No i mówimy, pisał pan, że nie wymaga wkładu finansowego, a pan odpowiada, no przecież jeździ, hamuje i ryczy jak R1, czego pan chce? A więc to stwierdzenie nie wymaga wkładu finansowego to po prostu pusty slogan, którego używa wielu sprzedających. Albo może powinienem powiedzieć nadużywa, a oznacza on nic więcej jak to, że w sprzedawanym motocyklu czy samochodzie nic nie jest ewidentnie popsute. Ale nie oznacza to również tego, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym. Prawda jest taka, że bardzo często na sprzedaż trafiają samochody i motocykle, gdzie właściciele wiedzą, że szykuje się jakaś kosztowna naprawa i starają się po prostu pozbyć kłopotu. Kiedy stan już jest na tyle ciężki, że ciężko jest samemu znaleźć kupującego, to decydują się za połowę ceny oddać takie auto czy motocykl do komisu, a tam już magicy doprowadzą go do takiego stanu, że za bramę na pewno wyjedzie.
I teraz chciałbym dodać tylko takie małe moje sprostowanie. Wcale nie uważam, że komisy czy autohandle to jest coś złego. Niestety w naszym społeczeństwie utarło się, że jak ktoś jest handlarzem, to na pewno przekręt i złodziej. A ja wam powiem z własnego doświadczenia, że kiedy byłem w Warszawie oglądać auto, zajechałem do jednego z tamtejszych komisów, w którym to stało jedno upatrzone auto. Razem ze sprzedającym pojechaliśmy na autoryzowany serwis, na stację diagnostyczną, potwierdziło się wszystko, co o tym aucie dowiedziałem się na miejscu w komisie. Innymi słowy, nie znalazłem niczego negatywnego, co mogłoby przemawiać na niekorzyść tego komisu. Więc z komisami to zapewne tak jak z każdą inną profesją. Zawsze trafi się ktoś, kto popsuje opinię całej reszcie. I to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część filmu. Najlepsze triki handlarzy motocyklami i samochodami. Dajcie znać w komentarzu, czy spotkaliście się z takimi zagrywkami, a jeżeli tak, to jak sobie z nimi poradziliście. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli film wam się podobał. Na razie, cześć!